Ukraina umacnia swoje pozycje w rosyjskim obwodzie kurskim i niszczy kolejne rosyjskie bombowce, a nawet prom przewożący cysterny z paliwem. Na kierunku pokrowskim jednak ukraińskie wojska się cofają. Kijów nie rezygnuje z ofensywy dyplomatycznej. Ukraińską stolicę odwiedził premier Indii. Praktycznie w 33. rocznicę ukraińskiej niepodległości Kijów stara się zerwać relacje z moskiewską cerkwią prawosławną. Jak to wychodzi, też o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiali na wszystkie te tematy, które teraz Państwu przedstawiłem. Wita się Paweł Bobołowicz, magazyn Czarne Niebo. Zaczynamy. Czarne niebo. A ze mną są też w Użgorodzie Piotr Mateusz Bobołowicz, w Kijowie tradycyjnie Dmytra Antoniuk i Artur Żak w Lwowie. Jest też tajemniczy głos, który czasami się pojawia, czyli nasz realizator, reżyser Lech Rustecki. Panowie, zaczynamy od tematu, który właściwie już ciągniemy trzeci tydzień, czyli obwód kurski, obecność armii ukraińskiej na rosyjskim terytorium. Dmytrze, jakie są najnowsze informacje z terenu Federacji Rosyjskiej okupowanego czy odbijanego przez wojska ukraińskie? Z tego, co z tej niewielkiej, niedużej informacji, tak, którą mamy, no na przykład toczą się teraz walki w miejscowości Malaya Loknia, gdzie rosyjskie wojska zajęli więzienie dla kobiet i w tym więzieniu, ponieważ ono wygląda jak mała forteca z wieżyczkami, oni jeszcze ufortyfikowali to miejsce i tamtą bronią się. To jest, ta mała Loknia znajduje się no tak na zachód od Sudży, na północny zachód od Sudży, nawet, przepraszam, na północ od Sudży w kierunku miasta Lwowa. I chociaż postęp ukraińskich wojsk tam w obwodzie kurskim już nie jest taki szybki, jak to było na początku tej operacji, jednak postęp jest i my zajmujemy kolejne i kolejne miejscowości. No teraz podeszliśmy po prostu w przytuł, tak, do miasta Koreniewo. Tam trzeba przekroczyć rzekę, niewielką rzekę, ale trzeba ją przekroczyć, żeby całe to Koreniewo było już pod naszym kontrolą. No i najciekawsza chyba teraz sytuacja składa się na zachód od Sudży, gdzie już mamy komendaturę, i to jest bardzo ważne, że wprowadzona jest po prostu władza ukraińska na tym terenie, żeby po prostu wszystko było porządnie, żeby nie było maroderstw, nie było jakichś tam, żeby wszystko było okej. Także mamy już komendaturę tam w Sudży, a na zachód od Sudży i w takim odcinku tego kurskiego obwodu między, no na przykład tym Koreniewem i takim miasteczkiem Tiotkino, które znajduje się tuż na granicy z Ukrainą, tam sytuacja jest dla rosyjskich wojsk niepewna, ponieważ już 3 mosty, takie stacjonarne mosty nad rzeką Sejm są zniszczone. Rosjanie próbują zrobić pontonowe mosty, które też niszczymy. Tutaj ważne też podkreślić, niszczymy też rakietami z wyrzutni HIMARS, amerykańskimi rakietami. To jest bardzo ważna informacja jak na mnie. I część tego obwodu, ona jest no, prawie porównywalna, trochę mniejsza od tej części, którą już kontrolujemy w obwodzie kurskim, ale tam na tym odcinku obwodu kurskiego między granicą ukraińską a rzeką Sejm może przebywać w tej chwili kilka tysięcy
żołnierzy wojsk rosyjskich. I oni są w niebezpieczeństwie, bo oni mogą być potencjalnie wzięci do niewoli. Czy wystarczy nam sił, żeby kontynuować taką skuteczną operację, to jest bardzo ważne pytanie. Tym bardziej, że teraz sytuacja na froncie, szczególnie pod miastem Myrnograd i miastem Pokrowsk, jest Zaraz do tego przejdziemy, tak. Dmytrze, bo to są rzeczywiście ważne wydarzenia, ale chciałem powrócić do tego wątku o administracji. My Państwu już mówiliśmy o tym, że Ukraina zamierza wprowadzić administrację na tych terenach, administrację wojskową. Ciekawy jest szef tej administracji, komendant tej administracji, generał Edward z bardzo ciekawym nazwiskiem w tym kontekście, bo Edward Moskalow, tak się nazywa, ukraiński generał, który szefuje administracji na tym terenie, na terenie okupowanym przez Ukrainę, ale pojawiły się też wątki polityczne, bo pojawiła się koncepcja, w której na administrację, albo przynajmniej, że chciałby tam zaistnieć w sensie politycznym, chciałaby zaistnieć obecna rosyjska antyputinowska opozycja. Czy rzeczywiście, panowie, ten scenariusz jest rozważany, że teren, który zajęła ukraińska armia, mógłby się stać takim Piemontem niepodległej innej Rosji, tej Rosji reprezentowanej między innymi przez Ilię Ponomariowa, to on tutaj jest wymieniany w kontekście właśnie tej osoby, która mogłaby próbować z tego terenu dalej pączkować ze swoimi ideami na teren całej Federacji Rosyjskiej. Arturze, czy są jakieś informacje na ten temat? Pawle, ja od razu zaznaczę, że tak naprawdę obowiązkiem Ukrainy jest stworzenie takowej administracji. A to dlatego, że wojska, które okupują, zaznaczam, legalnie okupują dany teren, są zobowiązane do wzięcia odpowiedzialności między innymi za cywilów, którzy mieszkają na danym terenie. Co Ukraina czyni? Ukraina nie tylko powołała komendaturę, Ukraina także stworzyła system pomocy humanitarnej, zarówno w dowożeniu czy też wody, czy też żywności, ale także ewakuacji mieszkańców, którzy by chcieli ewakuować się na teren Ukrainy, bo na razie strona rosyjska nie współpracuje ze stroną ukraińską w kwestii korytarzy ewakuacji na teren kontrolowany przez wojska rosyjskie i pierwsze tak naprawdę już transporty, pierwsi uchodźcy z obwodu kurskiego, obywatele Federacji Rosyjskiej dojechali już do Sum, są stosowne wywiady także na naszej stronie, na platformie X można takie relacje mieszkańców Rosji uzyskać. A jeżeli chodzi o Ilię Ponomariowa i środowiska, które on reprezentuje, czyli właśnie ten zjazd deputowanych Federacji Rosyjskiej, to oczywiście tego typu sformułowanie padło, między innymi w wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o Ukrainę, to na dany moment nikt się nie zastanawia nad tego typu działaniami. Na razie Ukraina działa w trybie zgodnym z prawem międzynarodowym. Po wprowadzeniu wojsk, tak jak mówiłem wcześniej, tworzy administrację właśnie po to, żeby przeciwdziałać tym zagrożeniom, które wymienił Dmytro. Arturze, to pozwól, że pociągnę ten wątek. Cywilno-wojskowe administracje swoje. Pociągnę ten wątek Ilii Ponomariowa. Piotr Mateusz Bobułowicz, wielokrotnie uczestniczyłeś w tych spotkaniach środowisk rosyjskich, ale też narodów wolnej Rosji. Jak ty oceniasz taki pomysł, taką możliwość, żeby właśnie na tych terenach, które zdobyła Ukraina, próbować tworzyć inne władze niż system kremlowski? Jest to na pewno ciekawa propozycja, też w takim sensie, że Ilja Ponomariow od początku właściwie mówi, że warunkiem koniecznym do zmiany władzy w Rosji jest zwycięstwo Ukrainy, jest zwycięstwo wojskowe Ukrainy. Zresztą osoby powiązane też z tym kongresem rosyjskim, z jazdem rosyjskich deputowanych, tych wolnych deputowanych, niezależnych,
w jakimś sensie, część z nich też wspiera, tak? To chociażby aktywnie, chociażby Aleksiej Baranowski, który walczy nie pamiętam w szeregach której konkretnie jednostki rosyjskiej, ale walczy przeciwko putinowskiej Rosji, walczy za Rosję wolną i no, taka jest idea. Z drugiej strony, jeśli chodzi o kongres, to ja trochę czekam na to, o czym Ilja Ponomariow mówił mi wielokrotnie w wywiadach, czyli czekam na tą armię partyzancką, która w Rosji jest, żeby może do tej ofensywy ukraińskiej się przyłączyła. Może gdzieś tam jest możliwość, żeby poszło jakieś wsparcie z tyłu, z drugiej strony frontu, z drugiej strony linii frontu, może te szlaki komunikacyjne. Już i tak, jak widać, no to ta armia rosyjska w obwodzie kurskim nie radzi sobie najlepiej, a może rzeczywiście jakieś powstanie byłoby w stanie taki teren, powiększyć teren kontrolowany przez Ukrainę, byłoby w stanie Ukrainie pomóc na tym froncie i może rzeczywiście wtedy można było też rzeczywiście tam ustanowić rząd, wolny rząd rosyjski, rząd Rosji bez Putina. Byłby to na pewno ciekawy eksperyment polityczny. Ale panowie, ja bym był akurat bardzo ostrożny przy tego typu działaniach. Tak samo jak czasami nas radują, czasami nawet śmieszą tego typu memy na temat Kurskiej Republiki, referendum. To jest oczywiście zabawne, ale przy wynoszeniu tego na ogół, na zewnątrz, to może być źle zrozumiane właśnie przez wspólnotę międzynarodową. Moim zdaniem Ukraina powinna postępować zgodnie z prawem międzynarodowym, czyli okupować, ustanawiać administrację i spełniać wszelkie możliwe warunki cywilizowanej okupacji danego kraju. Jeżeli chodzi o zjazd deputowanych ludowych Federacji Rosyjskiej, no to jest struktura nieuznawana przez żadne państwo na świecie, więc przekazanie władzy tego typu strukturze byłoby co najmniej moim zdaniem nierozważne ze strony Ukrainy i ze strony Ukrainy na razie żadnych tego typu ruchów, czy też nawet jakichkolwiek nie wiem, głosów na ten temat nie ma. No może Ja nie tylko- Ukraina, a może Kurska Republika Ludowa. No widzieliśmy, jak to się działo na terenie Ukrainy. Cały świat wiedział, wszyscy wiedzieliśmy, że za tymi tworami, tak zwaną Doniecką i tak zwaną Ługańską Republiką Ludową wprost stoją Rosjanie, ale wszyscy zamykali oczy na to i pozwalali na działanie grup terrorystycznych. To może przyszedł czas na odpowiednią odpowiedź ze strony ukraińskiej, powiedzieć, to nie my, to sami Rosjanie wybrali, Kurska Republika Ludowa, my nic z tym nie mamy wspólnego. Ludzie chcą Ponomariowa albo innego Rosjanina, nie chcą Putina. To nie my. Proszę, Dmytrze. Ja dodam, że ten temat ewentualnego wprowadzania rosyjskiej administracji, opozycyjnej administracji tam w tych wyzwolonych od reżimu Putina w miejscowościach jest z inicjatywy chyba ukraińskich mediów. Ja nie słyszałem od opozycjonerów rosyjskich, na przykład od Kara Mustafy, który przebywa teraz chyba w Stanach Zjednoczonych, bo został wymieniony, żeby on chciał coś takiego zrobić. To jest moim zdaniem ważny wątek. To tutaj warto zaznaczyć to, co Artur wspomniał, że rzeczywiście mówił o tym Ilja Ponomariow w wywiadzie dla Rzeczpospolitej i tutaj do tych słów też się odnosimy. Rzeczywiście taka propozycja z jego ust padła. Tutaj ja jeszcze tylko odniosę się do tego, co powiedziałeś, Pawle. Oczywiście to by było sprawiedliwe dziejowo, jeżeli by Ukraińcy działali podobnie jak Rosjanie. Jest tylko jedno ale. Ja nie chciałbym, żeby Ukraina upodobniła się do Federacji Rosyjskiej. Co innego działania, do których my się na przykład nie przyznajemy, czyli na przykład likwidacja czy też zdrajców, czy też notabli reżimu putinowskiego, czy też dowódców rosyjskich. Co innego działania dywersyjne, a co innego, kiedy rosyjscy opozycjoniści przy pomocy ukraińskich żołnierzy, bo to jednak ukraińskie wojsko legalnie weszło na teren Federacji Rosyjskiej. Jeżeli to by na ich plecach został wprowadzony ten rząd,
to ja bym jednak chyba nie chciał, żeby aż tak duże upodobnienie było Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. No może tylko dopowiem, że na pewno Dmytro miał na myśli rosyjskiego działacza opozycyjnego Kara Murzę. To taka drobna poprawka, ale to a propos nazwisk, chciałem was trochę tak pociągnąć za język, to może wprost, Dmytrze, a to jest jakaś, nie wiem, specjalna taktyka ukraińska, że akurat generał o takim nazwisku objął komendanturę na tym terenie, generał Moskalow ma być komendantem na terenach okupowanych przez Ukrainę, to czy to po prostu przypadek rzeczywiście, to jest taki dobry logistyk, który będzie potrafił to robić? No, ale fajny przypadek i nasi koledzy, moi koledzy ukraińscy dziennikarze, to od razu zauważyli, jakie my w naszym czarnym niebie, że no tak, takie mówiące nazwisko, prawda, u wojskowego komendanta w Sudży ukraińskiego. Chociaż ja z innej strony też nie zdziwiam się, jeżeli na przykład z tamtej strony gdzieś też w obwodzie donieckim lub luhańskim jest jakiś rosyjski lub kolabораncki generał z nazwiskiem Chochlow. Tak, to wszystko jest możliwe. Misja koordynowania i zarządzania takimi terenami na pewno nie jest łatwa, na pewno nie jest prosta. W łatwy sposób możemy sobie wyobrazić, jakie czyhają tam niebezpieczeństwa, też niebezpieczeństwa na te osoby, które podejmują się takich obowiązków. Rosja na pewno w taki łatwy sposób z tego nie zrezygnuje, chociaż jak patrzę na Putina i jego wypowiedzi i tej całej jego świty, to powiem szczerze, że jeszcze bardziej można współczuć obywatelom Federacji Rosyjskiej, bo coś ich władze słabo upominają się o własne tereny, które zostały okupowane. Co ciekawe, w takim samym tonie wypowiadają się niektórzy polscy politycy. Nie wiem, czy państwa odsyłać do wpisów Korwina-Mikke, ale może, żeby zrozumieć filozofię, jak to się gdzieś tam w tych głowach miesza tym ludziom uwielbienie do Rosji, jak czasami się tłumaczy zachowania Rosjan, to może warto czasami na to spojrzeć. Dmytrze, wspomniałeś i ja też zapowiadałem ten temat, wspomniałeś Pokrowsk, no niestety na tym odcinku armia ukraińska nie może się pochwalić takimi sukcesami jak w obwodzie kurskim, tam Rosjanie idą do przodu, a Ukraińcy się po prostu wycofują. I niestety codziennie tracimy tam kolejne miejscowości. Do miasta Myrnograd zostało 6 kilometrów, do miasta Pokrowsk zostało 12 kilometrów. Jak podaje Jurij Butulcew, dziennikarz, wojskowy ekspert, można tak powiedzieć, ukraiński, już te miasta są pod kontrolą artylerii rosyjskiej i to nie są żarty niestety w ogóle. Tutaj nam nie jest do żartów i dlaczego, akurat dlaczego my tak szybko tracimy te tereny? Być może i tak też o tym mówią różni nasi też eksperci, być może dlatego, że nie zdążyliśmy stworzyć porządnych linii fortyfikacji, wzmocnień, żeby po prostu skutecznie tam się No bronić. Dmytrze, muszę przerwać ci. No jak nie zdążyliśmy, czyli jak nie zdążyli Ukraińcy? Tyle lat trwa ta wojna, nie od tego momentu, a tak naprawdę od 2014, nie od momentu pełnowymiarowej inwazji. Jak można mówić, że ktoś tego nie zdążył? No co, nikt się nie spodziewał, że Rosjanie pójdą dalej? No właśnie, to jest bardzo słuszne zauważenie, tak? Ale jednak, jak twierdzą i żołnierze, przede wszystkim żołnierze i dziennikarze, którzy tam bywają lub przebywają na stale, jednak oni nie zauważają takich linii, mimo to, że pieniądze z Kijowa rzekomo poszli na te fortyfikacje, na te wzmocnienie i tak dalej,
tylko my ich nie widzimy tam. Rzeczywistość jest taka, że żołnierzom po prostu wydają łopaty i tymi łopatami trzeba tam, gdzie ty stoisz, tam kopiesz sobie okopy. W tym okopie próbujesz bronić się od wroga, który jest czasami w 10 Rosmoskali na jednego Ukraińca. Taka jest niestety rzeczywistość tam na tym odcinku frontu. I dlaczego tam nie powstało tych wzmocnień, jeżeli tak naprawdę jest? Bo inaczej ja to sobie nie mogę, nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego my nie możemy zatrzymać wroga. Bo ja po prostu patrzę na Deep State Map, na inne mapy i widzę w timelapsie, że po prostu kilka kilometrów kwadratowych, a nawet z dziesiątek nawet kilometrów kwadratowych my codziennie tam tracimy. To jest straszna sytuacja. Już jest mapy, które pokazują, że jeżeli wrogowi uda się wziąć, okupować Pokrowsk, to otwiera po prostu drogę na Zaporoże i Dniepr. To jest po prostu bardzo niebezpieczna sytuacja dla nas wszystkich. Ja pamiętam, jak przez Pokrowsk przejeżdżaliśmy wielokrotnie, Dmytrze, i wydawało się, że to miasto jest tak daleko od frontu, chociaż oczywiście spadały tam rakiety i też pamiętam ten moment, kiedy przyjeżdżaliśmy i spadły rakiety na Pokrowsk, ale jednak to zagrożenie takie bezpośrednie wydawało się po prostu odległe, a teraz rozmawiamy o czymś, co wygląda, czy może wyglądać dramatycznie. Ciekawy jestem, co Artur Żak powie. Pojawiła się też taka opinia, że być może Ukraina zbiera siły, ale w innym miejscu i szykuje kolejny manewr uderzeniowy i w związku z tym dlatego tak tych okolic Pokrowska w tym momencie nie jest w stanie pilnować, ale że za chwilę usłyszymy o kolejnym kroku, którego tak jak może operacji kurskiej wszyscy się nie spodziewali. To może zacznę od tego, że faktycznie jest trudno bronić miejscowości ukraińskich z jednego prostego powodu, bo główny cel Federacji Rosyjskiej, zadanie postawione przez Putina, to jest właśnie zajmowanie miejscowości na terenie Doniecka i tam są rzucane wszelkie możliwe siły, którymi Federacja Rosyjska teraz dysponuje. Jak możemy usłyszeć relacje żołnierzy, na ich głowy spadają tony zarówno wystrzeliwane z artylerii lufowej, jak i między innymi bomb lotniczych, tak naprawdę rozbierających każde umocnienie, nieważne z czego ono by było zrobione, czy by było zrobione z żelbetu, z drewna, czy czegokolwiek innego. Widzieliśmy to wielokrotnie na przykładach tych miejscowości, które tak zwana Rosja tak zwanie wyzwoliła. Widzieliśmy to wszędzie, w Bachmucie, w Soledarze, widzieliśmy to w Awdijivce i w każdej jednej mniejszej lub większej miejscowości. Celem Rosji jest zajęcie nawet terenu, który jest całkowicie nieprzydatny do zamieszkania i często nieprzydatny także w sposób skuteczny do obrony. Ale nawiązując do tego, co powiedziałeś, Pawle, faktycznie spora część ekspertów osintowych nie jest w stanie się doliczyć komponentów armii ukraińskiej. Niektórzy mówią o 8 brygadach, niektórzy nawet podają liczbę 14 brygad, które zostały wyszkolone, wyposażone, a które nie widać na polu walki. Ani w obwodzie kurskim, gdzie jeszcze tam mgła wojny, co prawda niedokładnie pozwala przyjrzeć się temu, co tam się odbywa, ale już wiemy, że tam tych brygad działających nie ma i że w obwodzie kurskich co najwyżej działają nie brygady w pełnym składzie, tylko komponenty poszczególnych brygad. Nie widzimy też tych brygad, a bardziej eksperci nie widzą tych brygad, także na odcinku właśnie donbaskim, że go tak określę. Więc niektórzy stawiają śmiałą tezę, którą ty, Pawle, właśnie przed chwilą wypowiedziałeś, że gdzieś ci żołnierze, gdzieś ten sprzęt będzie musiał być użyty, czy na odcinku donieckim, czy na odcinku właśnie jakimś bardziej atrakcyjnym. Rosjanie mówią, że oni oczekują przede wszystkim uderzenia na kierunku tym południowym, w kierunku Krymu, czyli w kierunku Tokmaku, aby po raz kolejny spróbować przeciąć ten korytarz
do Krymu z tak zwanej kontynentalnej Federacji Rosyjskiej. Może tam go zobaczymy, a może zobaczymy te brygady na odcinku białgorodzkim, a może rozszerzymy swoje tereny okupowane na terytorium kurskim. Lecha Rusteckiego proszę, żeby koniecznie nagrał ten fragment i zobaczymy za jakiś czas, która z tych wariantów, które przedstawił przed chwilą Artur Żak, może się sprawdzić. To też będzie dobra ocena dla tych prognoz, które dla Państwa przedstawiamy. Jeśli chodzi o Pokrowsk, muszę koniecznie powiedzieć o jednej rzeczy. Proszę Państwa, pod Pokrowskiem ewakuowane schronisko dla psów. Są psiaki, które nie mają żadnego domu i nie mają gdzie teraz się znaleźć. Te psiaki wywozi Monika Andruszewska. Na Facebooku Moniki Andruszewskiej można zobaczyć psy i można też poprosić o przywiezienie takiego psa do Polski. Powiem Państwu, że to jest fantastyczne, niezwykłe przeżycie. Ja mam psa, którego dzięki Biance Zalewskiej uratowaliśmy z wyzwolonej już Buzowej, ale psa, który był ranny i to jest pies, który jest najwierniejszym stworzeniem na świecie. Nigdy w życiu się nie spodziewałem, że doświadczę takiej psiej miłości. Wspaniała istota. Prosimy, zwracamy się z wielką prośbą, pomóżcie Monice Andruszewskiej znaleźć domy dla psów ewakuowanych z tych terenów, które niestety są ostrzeliwane i być może gdzie wejdą Rosjanie, ale nawet jeżeli nie wejdą, to wiecie Państwo doskonale, że te tereny, w kierunku których podążają, po prostu niszczą całkowicie i zniszczą i zabiją te psy. Bogu dzięki, część z nich Monika wywozi, ale sama nie jest w stanie też tych psiaczków utrzymać. Panowie, no jak rozmawiamy, za chwilę będziemy rozmawiali oczywiście i o tej niezwykłej wizycie premiera Indii w Kijowie. Na pewno porozmawiamy jeszcze o tych relacjach z Moskwą w kontekście religijnych. Ja Państwa zapraszam też do serwisu patronite.pl/Czarne Niebo. Tam możecie wesprzeć nasz projekt i też do tego oczywiście serdecznie zapraszam. Za chwilę wiem, że już przyłączy się do naszej rozmowy Wojtek Jankowski, ale my musimy na chwilę powrócić. O, Wojtek Jankowski już się przyłączył, Warszawa. Dzień dobry Wojtku, ale my na chwilę jeszcze powrócimy do obwodu kurskiego, bo przecież panowie, dzisiaj pojawił się bardzo ciekawy materiał filmowy, możemy zobaczyć kadry z obwodu kurskiego, jak one wyglądają. Dziennikarze wjechali przed nami, oczywiście wciąż jest to na razie tylko i wyłącznie marzenie. Nie wiem, Artur, Dmytro, który z was opowie o tym, co widzimy i co się działo w czasie tej wizyty. Widzimy tak naprawdę główny budynek. To jest, jeżeli się nie mylę, Dom Kultury w Sudrze, przed którym stał pomnik Lenina. Pomnik Lenina, który został zlikwidowany. Niektórzy zarzucali, nawet ukraińscy deputowani zarzucali ukraińskim żołnierzom, że burzą pomniki tubylców, ale jednak Lenin uległ zniszczeniu. Ja chciałem powiedzieć o czymś jeszcze innym, Pawle, o czym nie powiedzieliśmy na samym początku. Powiedziałeś o niemrawej reakcji Kremla na to, co się dzieje na Kurszczyźnie. Tak, prezydent Putin w czasie, kiedy ponad 1200 kilometrów kwadratowych obwodu kurskiego jest już okupowane przez armię ukraińską, nie spotkał się nawet z uchodźcami. I władze mówią, że ponad 120 000 Rosjan trzeba było ewakuować z tamtych terenów. Rosjanie mówią, że się ewakuowali na własną rękę, bo nikt ich nie poinformował, niektórzy zostali. Ale w tym czasie prezydent, oprócz tego, że nie spotkał się ze swoimi obywatelami, prezydent Federacji Rosyjskiej poleciał do Azerbejdżanu. Prezydent Federacji Rosyjskiej wizytował fabrykę produkującą cukierki owocowe bez cukru, co było wielokrotnie pokazywane po wszystkich możliwych kanałach telewizyjnych i mówił, że to jest lepsze niż amerykańskie gumy do rzucia, tak zwana pasteła, chyba tak to się nazywa, czyli taki miąższ z owoców odparowany i z tego robione są cukierki. Prezydent poleciał także między innymi do Bieslanu. Co prawda rocznica tego zamachu w Bieslanie, wzięcia zakładników w szkole przypada na jesień, jeżeli się nie mylę, to jest wrzesień, październik, ale jednak teraz prezydent, tak zwany prezydent Federacji Rosyjskiej postanowił pojechać do Bieslanu.
Po Bieslanie poleciał do Czeczenii, gdzie miał bardzo intensywny program, między innymi całował Koran, co jest obraziło co po niektórych turbo Z patriotów prawosławnych, gdzie ich prezydent prawosławny całuje Koran. Obejrzał także zachowania taktikulne na strzelnicy najbardziej utytułowanego Czeczena wśród wszystkich Czeczenów, kawalera medali wszelakich Adama Kadyrowa. No tak, ja w tym czasie między innymi w miejscowości Surowikino w Wołgogradzie 4 islamistów wzięło zakładników ze strażników więziennych, co spowodowało śmierć 4 strażników. Zamachowcy także zginęli, ale oni poświęcili swoją akcję między innymi państwu islamskiemu i chcieli, żeby uwolnić z niewoli między innymi rosyjskiej przytrzymywanych terrorystów z państwa islamskiego. Więc tak się zachowywała władza rosyjska w czasie, kiedy na terenie Kurszczyzny Ukraina zaopatrywała mieszkańców Kurszczyzny na tych terenach okupowanych w wodę, w jedzenie, wywoziła jeńców. Prezydent Federacji Rosyjskiej albo tak zwany prezydent Federacji Rosyjskiej określa te wydarzenia nie okupacją. To jest sytuacja wyjątkowa, tak jakby chodziło, nie wiem, o powódź, o pożar albo jakiekolwiek inne zdarzenie. Co prawda podgrzewają atmosferę, opowiadając o tym, że naziści ukraińscy próbują zaatakować i elektrownię w Kursku, i nawet Rafael Grossi w następnym tygodniu ma się zjawić na elektrowni jądrowej w Kursku, aby sprawdzić jej bezpieczeństwo. Pomimo tego, że na ostatnim posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, gdzie byli między innymi raportowali ministrowie energetyki, raport był taki, że elektrownia pracuje bez zarzutu, bez żadnych uszkodzeń, ale prezydent chyba Federacji Rosyjskiej w to nie uwierzył i jednak cały czas mówi o jakichś ostrzałach, grupach dywersyjnych i o tym, że Ukraina chce wysadzić tę elektrownię, między innymi wykorzystując tak zwaną brudną bombę. Arturze, może warto dodać, jak obserwujemy te kadry też z obwodu kurskiego, jak wygląda i widzimy, jak wygląda to wspaniałe państwo Władimira Putina. Widzimy, jaki to jest w ogóle niezwykły świat, który postanowił cywilizować innych. Widać, jaką cywilizację ma szansę do innych przynieść. Nie wiem, czy chcesz coś dodać do tego nagrania, ty czy Dmytro? Ja chcę coś dodać. Ja chcę Piotrze, dodać proszę tylko bardzo. jedną rzecz, tak, chcę dodać, Arturze, bo mówisz o tych wizytach Putina, wizycie w Azerbejdżanie, wizycie w Czeczenii, a patrząc na zdjęcia z tych wizyt, to można mieć pytanie, który Putin wizytował Czeczenię i który Putin wizytował Azerbejdżan, bo postaci na zdjęciach z obu tych miejsc absolutnie różnią się diametralnie. Ten Putin czeczeński, że tak go określę, jakiś taki bardziej pomarszczony, starszy się wydaje, smutny, a ten w Azerbejdżanie jakiś taki napompowany, nie wiem, czy to botoksem, czy jakimiś na przykład płynami fizjologicznymi, bo też przecież wiele plotek o różnych chorobach Putina krąży, więc to na pewno nie wyglądał zdrowo na tym zdjęciu. Opowieści Piotra towarzyszyły cały czas kadry z obwodu kurskiego. Ja bym chciał jeszcze do tej historii wojennej, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, zachęcam Państwa, żebyście cały czas pozostali z nami, bo przejdziemy też do innych tematów, ale jeszcze jeśli chodzi o sprawy związane z wojną, to może warto, żebyśmy odnotowali, panowie, te ataki w głębi Federacji Rosyjskiej. Kolejne rosyjskie bombowce zostały zniszczone, tym razem też został zniszczony prom do przewożenia cystern, czy w ogóle pociągów, został zniszczony właśnie z cysternami z paliwem. W tak naprawdę porcie Kaukaz prom, bardzo wyjątkowy prom, jeżeli się nie mylę, to jest jedyna tego typu jednostka, którą dysponuje Federacja Rosyjska, gdzie można było przywozić nawet 30 cystern z paliwem, czy też z marami, został zaatakowany. Zresztą to nie jest pierwszy przypadek, kiedy Ukraina atakuje ten port.
tym razem bardzo celnie. Niektórzy mówią, że to były wykorzystane, użyte rakiety Neptun. Marynarka wojenna Ukrainy przyznała się do zaatakowania tego promu. Ten prom nie tylko spłonął, ale także zatonął w tym samym miejscu. To jest legalna cel wojskowa, a to dlatego, że właśnie między innymi tym promem zaopatrywano jednostki walczące na terenie Ukrainy. To jest bardzo ważny cel, bardzo ważna eliminacja, tak naprawdę odcinanie, taka separacja pola walki przez Ukrainę. Niektórzy mówią, że to także jest oznaka tego, że jednak natarcie na tym kierunku południowym w najbliższym czasie nas jeszcze czeka. Faktycznie to okienko, kiedy by do takiej ofensywy ukraińskiej mogło dojść, jest okienkiem niezbyt długim. Pamiętajmy, że Ukraińcy by musieli się wyrobić tak naprawdę do pierwszych deszczów, do rozmoknięcia podłoża, bo rakiety rakietami, drony dronami, a tak czy siak to piechota zmechanizowana, czy też wojska pancerne zajmują i utrzymują tereny. To może jeszcze powiedzmy, bo akurat nagrywamy dla Państwa ten materiał w piątek, w dzień ukraińskiej flagi, i właśnie przychodzą informacje dotyczące ostatniego wystąpienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Z kolei prezydent stwierdził, że z obwodu charkowskiego udaje się wycisnąć armię rosyjską. Tam jeszcze Rosjanie i cały czas Rosjanie ostrzeliwują obwód charkowski, ostrzeliwują Charków. To jest ten dramatyczny moment. Charków się jeszcze pojawi w dzisiejszym naszym odcinku, o tym opowie później, na zakończenie opowie Dmytro Antoniuk, ale to już ten czas, panowie. A może jeszcze zaproszę Państwa jeszcze raz na patronite.pl/Czarne Niebo. Zapraszam do wsparcia naszego projektu. A teraz powiedzmy o tej kolejnym etapie ofensywy dyplomatycznej. Chyba wydarzenie, którego też za bardzo się nie spodziewaliśmy. Premier Indii odwiedził Kijów. Pierwszy raz premier Indii odwiedza Kijów. Faktycznie po wizycie premiera Indii w Moskwie to jest bardzo symboliczne. Dobrze pamiętamy, wszyscy pamiętamy, co zrobił Putin premierowi Indii, niejako chcąc go ubrudzić we krwi. Podczas wizyty przecież wojska rosyjskie zaatakowały rakietami teren Ukrainy, między innymi trafiając w szpital dziecięcy w Kijowie. Do tego premier Indii się automatycznie też odniósł, bo powiedział na przykład, że niedopuszczalne jest mordowanie kobiet, czy też atakowanie kobiet i dzieci podczas prowadzenia działań wojennych, wskazując na Rosję. To był taki bardzo nieładne zachowanie ze strony Federacji Rosyjskiej, ale wiemy, że Putin często w ten sposób się zachowuje, próbując w ten sposób zjednać sobie niejako innych zwierzchników. Co prawda podczas tego, jak Xi Jinping odwiedzał Moskwę, on tego nie zrobił. No tutaj uznał jednak, że Indie są dla Rosji państwem mniej ważnym niż Chińska Republika Ludowa. Ale wiele ekspertów na świecie twierdzi, że ta wizyta jest na Ukrainie właśnie po to, żeby zagwarantować stronie ukraińskiej, że Indie są tym pośrednikiem, nie negocjatorem pokojowym, którym chcą być Chiny, tylko tym pośrednikiem, który będzie przekazywać informacje pomiędzy Kijowem a Moskwą, a Kremlem, a także między innymi także innymi graczami, dużymi graczami geopolitycznymi. Z jednego prostego powodu. Premier Indii może się spotkać z każdą niemalże osobą na świecie, czego na przykład prezydent, tak zwany prezydent Federacji Rosyjskiej uczynić nie może. Ale ja bym był ostrożny w nazywaniu właśnie Indii negocjatorami, bądź tymi państwem, które będzie uczestniczyć właśnie w jakichkolwiek rozmowach pokojowych, z jednego prostego powodu, bo Moskwa by takich rozmów musiała chcieć, a na razie my tego nie widzimy. Federacja Rosyjska nie chce pokoju, nie chce żadnych rozmów, pomimo tego, że zawieszenie broni dla nich, zawieszenie działań wojennych jest dla nich bardzo potrzebne, ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby Federacja Rosyjska zrobiła cokolwiek, co by miało doprowadzić do tego typu ustaleń. A to, że premier Narendra Modi
Arturze, premier Narendra Modi mógł mieć też inne cele. Wiadomo, że były rozmowy nie tylko o wojnie, ale też o kwestiach ekonomicznych. To też wyszło w późniejszej wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Indii. Indie są bardzo zainteresowane sytuacją na rynku energetycznym. Minister spraw zagranicznych Indii powiedział o tym, że sytuacja, która się wytworzyła, wpływa na to, że ten rynek jest bardzo ostry czy brutalny. Być może tutaj też pojawiły się te wątki, bo tutaj Indie po prostu na tym wszystkim mogą też tracić właśnie od strony ekonomicznej. Ja tylko dodam jedno zdanie, a mianowicie wypowiedź Jermaka, szefa kancelarii, Andrija Jermaka, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. On powiedział, że Indie gwarantują, że nigdy nie podtrzymają żadnej inicjatywy, która będzie godziła w terytorium Ukrainy, czyli w terytorialną niezależność Ukrainy. Zobaczymy, co wyniknie z tej wizyty. Proszę bardzo, Dmytrze. Tak, ja dodam, że tak oficjalnie dogadali się prezydent Ukrainy i premier Indii o współpracy no na przykład w branży farmaceutyki, w branży kulturowej, w branży rolniczej, ale mnóstwo naszych kolegów ukraińskich mówi o tym, że Indie są bardzo zainteresowani w nowoczesnej broni i to doświadczenie, które my mamy teraz na polu walki z Rosją, dla Indii jest konieczne, jest bardzo cenne, bardzo ważne. I spotkanie między Narendrą Modi a Wołodymyrem Zelenskim trwało ponad 3 godziny i jeszcze dalej było spotkanie z dziennikarzami. I myślę, że też była ta kwestia broni, kwestia udzielenia być może jakichś doświadczeń ukraińskich lub nawet jakichś innowacji ukraińskich w branży ozbrojeń było też podjęte już za zamkniętymi drzwiami, ponieważ Indie zawsze w większości kupowali swój ciężki wojskowy sprzęt od Sojuszu Sowieckiego, a dalej od Rosji. A teraz i na ich ozbrojenie były na 70% złożone z na przykład czołgów tam typu T-72 lub jeszcze innych produkowanych w Sowieckim Sojuszu lub w Rosji. No a teraz chcą z tego wycofać się. I to jest też ważna kwestia i jeszcze tutaj ważne podkreślić, że Narendra Modi przyjechał do Kijowa w przededniu Dnia Niepodległości Ukrainy. To jest bardzo ważne. W Dzień Flagi Ukraińskiej, który też jest bardzo ważnym dla Ukraińców dniem. I jednocześnie teraz, jak wiemy, jest spotkanie premiera Chin w Rosji. I to jest też nie przypadkiem, nie wypadkowo Narendra Modi znalazł się w Kijowie w tym akurat dniu. No to jak Ale mówimy o też- dyplomacji, to rzeczywiście to wygląda, Piotrze, poczekaj sekundę, wygląda to jak Ukraina znalazła się absolutnie w środku gier dyplomatycznych, ale chciałbym jednak powrócić do tego wątku energetycznego, naftowego i do wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Indii Subramaniana Jaishankara, ciężkie nazwisko do wymówienia, bardzo przepraszam, jego wypowiedź przekazuje Interfax Ukraina. Ja Państwu zacytuję, na szybko będę tłumaczył tę wypowiedź. Wytłumaczyliśmy naszym ukraińskiej stronie, jaki jest scenariusz rozwoju energetycznego rynku. Ten fakt, że dzisiaj wiele wytwórców nośników energetycznych znalazło się w sytuacji pod sankcjami, tworzy rynek
potencjalnie bardzo brutalnym. W związku z tym widać, że dla Indii ta kwestia energetyki ropy naftowej była bardzo ważna w czasie tej wizyty i tak sobie pomyślałem, że warto jeszcze Państwu przypomnieć o wywiadzie, który przeprowadziliśmy ze znawcą rynku energetycznego Ukrainy. Możecie go Państwo u nas znaleźć i posłuchać o tym, dlaczego Ukraina też jest ważna w tym kontekście właśnie cen światowych na ropę naftową, jak to wygląda w kontekście wojny. I teraz już Piotr Mateusz Bobułowicz. I dodam tutaj jeszcze do tego, co powiedziałeś, dokładnie za CNN też moje tłumaczenie na żywo. Indie są wielkim konsumentem ropy, Indie są wielkim importerem ropy, ponieważ nie mamy ropy. To nie jest tak, że jest jakaś polityczna strategia, żeby kupować ropę. Jest strategia ropy do kupowania ropy, jest strategia rynkowa do kupowania ropy. Tak też tłumaczył minister spraw zagranicznych Indii, tłumaczył, dlaczego Indie kupują ropę z Rosji. Tutaj Indie, Dmytro mówił o tym aspekcie militarnym, bardzo ciekawy wątek, natomiast w oficjalnej narracji jednak Indie pozostają w nurcie w pełni pokojowym, czego też symbolem była wizyta pod pomnikiem Mahatmy Gandiego w Kijowie, tam też Narendra Modi złożył wieniec, tam też była część uroczystości, a ja chciałem zwrócić uwagę na ciekawą rzecz, na Twitter Narendry Modiego. Na tym Twitterze naprawdę dużo tweetów po ukraińsku, dużo tweetów też po angielsku, tych samych na temat wizyty, którą obaj przywódcy określili jako historyczną. Natomiast jeszcze bardzo ciekawa sprawa, to są reakcje i jest absolutnie niewyobrażalna ilość reakcji, nieważne czy to będą tweety po ukraińsku, czy po angielsku, jest niewyobrażalna liczba reakcji pod nich, komentarzy bardzo wspierających premiera, wspierających jego podróże, wspierających jego misję pokojową, pisane przez Hindusów. To coś takiego, co jakby mam wrażenie, że w innych państwach jakoś inaczej to wygląda. Hindusi cieszą się, gdy ich przywódca jeździ za granicę, gdy spotyka się z innymi przywódcami, gdy podejmuje jakieś decyzje. Jakoś to nie pasuje mi do Twittera, jednak te pozytywne komentarze, wspieranie swojego My przywykliśmy premiera. do czegoś innego. Nie chcę tutaj rzucać kamieniami, ale jeszcze niedawno na Twitterze można było sobie takie komentarze z Indii bardzo tanio kupić, więc pytanie, czy indyjski rząd tutaj też nie ma czegoś takiego za uszami. Ja tylko dodam jeszcze na temat uzbrojenia. Pawle, pozwól mi naprawdę Powiedz dwa tylko, zdania. daj mi powiedzieć, że Piotrek za daleko poszedł w tych sugestiach. Proszę bardzo. Nie. Pewnie tak, ale jeżeli chodzi o uzbrojenie, warto zaznaczyć, że Indie nadal czekają na sporą część uzbrojenia, które już kupili od Federacji Rosyjskiej, między innymi systemy obrony przeciwlotniczej S-400, na które cały czas czekają. Federacja Rosyjska To im się tego mogą może nie dostać. doczekać, jednym słowem, Arturze. Mam nadzieję, że się nie doczekają, że te S-400 gdzieś zostaną zniszczone albo najlepiej niewyprodukowane i Rosja będzie musiała jeszcze zapłacić karę za niewywiązanie się z umów, bo opóźnienia już są liczone w latach, nawet nie miesiącach, to jest co najmniej kilka lat opóźnień. Jeszcze dla kronikarskiej rzetelności wspomnijmy, że Narendra Modi do Kijowa przyjechał z Warszawy, bo tam odbywał dwudniową wizytę. Też pierwszy raz od, nie pamiętam, 30-40 lat, nie jestem pewien dokładnie, kiedy ostatnio był, na pewno w III Rzeczypospolitej premier Indii jeszcze nie był. Narendra Modi tweetuje, albo ktoś za niego, a to warto, żebyśmy przypomnieli. Czarne Niebo News, tak wygląda nasz Twitter. Zapraszamy Państwa, tam też oczywiście można czytać, komentować ważne informacje, znaleźć linki też do naszych innych materiałów. Przypominam, Michał Gonczar, bardzo ciekawa rozmowa na temat rynku naftowego, warto do tego wrócić i oczywiście patronite.pl/Czarne Niebo, tam więcej dowiecie się o dlaczego w ogóle to robimy i możecie pomóc nam, żebyśmy mieli za co robić nasz projekt. Dołączył się do nas Wojtek Jankowski, tak jak powiedziałem wcześniej, to czas już na
kolejny temat praktycznie w 33. rocznicę ukraińskiej niepodległości. Pewnie Państwo będziecie oglądali premierę, więc będziecie oglądali akurat w Dzień Ukraińskiej Niepodległości. Serdeczne życzenia z tej okazji dla naszych ukraińskich kolegów. Miejmy nadzieję, że Ukraina będzie świętowała następny Dzień Niepodległości w pełni, już kontrolując swoje tereny, a może też tereny niektóre państwa, które na nią napadło. Na pewno tego możemy życzyć, żeby odzyskała kontrolę nad swoimi terenami, ale praktycznie w przededniu tej rocznicy wydarzył się bardzo ciekawy akt. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę, czy też wprowadziła przepisy, które nakazują zerwania kontaktów z moskiewską cerkwią prawosławną, cerkwi prawosławnej Ukrainy, nieformalnie już moskiewskiego patriarchatu, ale tej, która została przez Moskwę na Ukrainie założona. A najpierw pytanie do Artura Żaka, bo oczywiście jeżeli czegoś nie powiedziałam od tej strony merytorycznej dotyczącego tych przepisów, to proszę, żebyś uzupełnił, ale takie podstawowe pytanie, jak to jest możliwe, że dopiero 33 lata po ukraińskiej niepodległości cerkiew ukraińska ma zerwać kontakty z moskiewskim protektorem? Jak to jest możliwe? Możliwe to jest dlatego, że cerkiew moskiewska co najmniej od XVIII wieku całkowicie podporządkowała sobie cerkiew ukraińską, a jeżeli liczyć wcześniej, to od XV wieku generalnie samozwańczo stworzyła swoją metropolię w Moskwie, później uzyskując właśnie też tak naprawdę przyjmując kontrolę nad cerkwią ukraińską. Formalnie ja Cię, Pawle, tylko odrobinę poprawię. To nie jest ustawa wymierzona w cerkiew moskiewskiego patriarchatu. To jest po prostu ustawa, która mówi, że związki wyznaniowe nie mogą mieć łączności z krajem agresorem w postaci Federacji Rosyjskiej. Wszelakie związki wyznaniowe i na przykład tacy staroobrzędowcy nie czekali na tę ustawę, a w roku 2022 zerwali łączność z Moskwą, poprosili biskupów, nie wiem czy biskupów chyba tak się mówi, rumuńskich cerkwi staroobrzędowej i teraz podlegają albo działają tak naprawdę pod ich zwierzchnictwem. Nie musieli tego robić. Co prawda ukraińska cerkiew prawosławna moskiewskiego patriarchatu także w 22 roku ponoć zerwała te stosunki, mówiąc, że zmieniła statut, że już nie wymieniają Cyryla w modlitwach, ale po pierwsze, nikt tego statutu dotychczas nie widział, nikt go nie pokazał. Dotychczas cerkiew moskiewska jest wymieniana jako cerkiew, przez którą cerkiew ukraińska utrzymuje łączność ze światowym prawosławiem, więc nie zerwała tych stosunków. Cerkiew rosyjska prawosławna nazywa cerkiew ukraińską moskiewskiego patriarchatu swoją cerkwią. Mówi o tym chociażby wiceprzewodniczący, także wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Miedwiediew, gdzie on wprost nazywa tę cerkwią moskiewskiego patriarchatu. Więc teraz ta cerkiew ma, a wszystkie związki wyznaniowe mają 9 miesięcy na udowodnienie, że nie mają łączności z Moskwą. Wystarczy pokazać statut swojego związku wyznaniowego, w którym to nie będzie napisane. No dobrze, Arturze, to pozwól, że się odwołam wreszcie do Wojtka Jankowskiego, który przez lata obserwuje życie religijne. Razem z Wojtkiem Jankowskim mieliśmy okazję zobaczyć Tomos, czyli ten dokument, który pozwolił na zafunkcjonowanie nowej, czy właściwie no nie nowej, ale odnowienie ukraińskiej cerkwi prawosławnej i bezpośrednio podporządkowanie jej Konstantynopolowi. Ukraińcy mieli taką alternatywę, czy mają tą alternatywę już w sposób formalny od 2018 roku. Mogą chodzić do cerkwi, która Moskwie nie jest podporządkowana. Wojtku, dlaczego Ukraińcy z tego nie korzystają? Na pewno widziałeś, tak jak ja, już wiele lat wcześniej, ale też w ostatnich dniach, gigantyczne pielgrzymki Ukraińców, którzy idą do Poczajowa, który przecież wiemy, że jest siedliskiem moskiewskiej cerkwi. Idą z tymi w otoczeniu tego całego moskiewskiego imperium religijnego. Co się dzieje z Ukraińcami, że jednak, nie mówię o tych popach, którzy są, specjalnie użyłem tego sformułowania, na pasku moskiewskim. Mówię o wiernych, którzy mogliby swoją postawą dawno pokazać, że z Moskwą nic nie chcą mieć wspólnego.
Pawle, zadałeś takie pytanie, na które, żeby odpowiedzieć, chyba trzeba wejść na pole nauk społecznych, czy psychologii, czy może też etnografii. Dla prostego ludu często przyzwyczajenie ma większą znaczenie. Gdy cerkiew grecko-katolicka, przepraszam, że zaczynam od tego przykładu, wróciła na Ukrainę, czyli stała się legalna po synodzie lwowskim w 1946, została zdelegalizowana i wchłonięta przez cerkiew prawosławną. Okazało się, rozmawiałem na Ukrainie z ludźmi, często wychodziło na to, że nie wszyscy wracali na łono cerkwi grecko-katolickiej, bo chrzest już mieli w prawosławnej, ślub był też w prawosławnej i to działało często na zasadzie odruchu. Tu sprawy teologiczne czy narodowe, wbrew pozorom, nawet w Galicji niekoniecznie brały górę nad tym. Ale tutaj chciałbym powiedzieć też o pewnym procesie, który ma miejsce, a właściwie przyspieszył w ciągu ostatnich, już 2 lat z okładem. Owszem, nawet po Tomosie ta ukraińska cerkiew prawosławna, czyli ta moskiewska, formalnie czy nieformalnie, ciągle moskiewska, miała cały czas rząd dusz, to znaczy statystycznie może tak powiedzmy, najwięcej było wiernych, to chyba 29%, bardzo dużo parafii, już nie pamiętam cyfr, i to rzeczywiście miało miejsce, ale drastycznie spadło to. Drastycznie spadło to po tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę. I tutaj miały miejsca takie sytuacje, kiedy proboszczowie przechodzili jednak do ukraińskiej cerkwi, przepraszam, do prawosławnej cerkwi Ukrainy, kiedy wierni żądali takiego przejścia, kiedy całe parafie przechodziły i były też wypadki jakiegoś takiego ostrzejszego rozprawiania się z proboszczem, który tutaj czuł się lojalny wobec tej starej cerkwi. Także to nie jest aż tak drastycznie, aż tak źle, jak ty to zarysowałeś, chociaż jest to efekt pewnego zaniedbania, powiedzmy, kwestii też przyzwyczajeniowej. A ten tomos, który wspominałeś, i teraz kolejny krok w tym kierunku, bo powiedzmy sobie otwarcie, ale to wszyscy wiemy, to nie jest jak gdyby wojna religijna, tu nie chodzi o sprawy teologiczne, to jest kwestia polityczna. Cerkiew ta, nazwijmy ją moskiewską, bo de facto ona taką była, prowadziła działalność nie tylko religijną, nie tylko nawracała i głosiła Słowo Boże, ale prowadziła działalność polityczną, czy wręcz terrorystyczną. Znamy wypadki, kiedy monastery prawosławne były bazą dla zielonych ludzików, więc to, co miało miejsce, ma wyraz nie tylko religijny, ale też polityczny, czy nawet militarny. W pewnym sensie jesteśmy prawie pewni, że były takie miejsca, gdzie były zielone ludziki na terenie całej Ukrainy, tej do aneksji Krymu i być może również broń, Pawle. A jeszcze też na pewno dokonywała się tam wielka grabież spuścizny historycznej, narodowej Ukrainy. My obserwowaliśmy niejasne sytuacje na terenie Ławry Pieczerskiej w Kijowie, ale bez wątpienia wiele historycznych, zabytkowych przedmiotów z Ławry zostało wywiezionych. Teraz nie wiadomo przez kogo, w którym momencie. Możemy się tylko domyślać, ale powiedzieć, że stoi za tym moskiewska cerkiew, pewnie jest ciężko. Tak, i byliśmy tego świadkami i powiem, że Ławra Pieczerska nie jest do końca wyzwolona spod moskiewskiego patriarchatu. To jest najgorsze, bo jeszcze wiem, że i w Pieczarach, i w niektórych w cerkwiach tam są popy moskiewskie. To jest niestety nadal ta sytuacja tak trwa. Oprócz tego przypominam, że ogromny sobór w takim strasznym kiczowym stylu, bezstylowy w ogóle, moskiewskie popy zbudowali w Ławrze Poczajowskiej, niszcząc absolutnie sylwetkę historyczną tego zabytku, który był zbudowany na przykład przez Potockiego jako unicki monaster w XVIII wieku barokowy i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę dużo takich przykładów powiedzieć, a to, co ta uchwała Rady Najwyższej Ukrainy pozwoliła teraz takim organizacjom religijnym przez 9 miesięcy jakoś udowodnić, że oni nie mają żadnych związków z Rosją,
no dla mnie to też brzmi kiepsko, tak szczerze mówiąc. I w ogóle moim zdaniem warto byłoby wprost taką uchwałę zrobić i skierować ją przeciwko ukraińskiej prawosławnej cerkwi moskiewskiego patriarchatu. Wszyscy wiemy, o co chodzi. O tą cerkiew. I bez żadnych 9 miesięcy po prostu trzeba było zlikwidować i koniec. No niestety duża część deputowanych w Najwyższej Radzie Ukrainy na to nie zgodziłaby się i taka Co uchwała świadczy o tym, że mają jeszcze jakieś dziwne relacje i niestety wciąż Tak. wskazuje to na dziwne powiązania. Ja muszę powiedzieć, że najlepsza jest w tym wszystkim rosyjska propaganda, bo oczywiście już jest roztaczana wizja, że oto Ukraina zrządzona przez Żyda Zełenskiego zakazuje kościoła, zakazuje chrześcijaństwa na Ukrainie i że teraz właśnie będzie kolejna wojna, bo Moskwa musi bronić chrześcijaństwa na Ukrainie. Ale może warto przy okazji dodać, że rzeczywiście wierni patriarchatu moskiewskiego czasami podkreślają, że to oni są chrześcijanami i nie uznając innych kościołów za chrześcijańskie. Dobrze, zostawmy już tę cerkiew. Ja tylko powiem jedną rzecz, bo mówisz o tej wojnie, że wojna w obronie religii. To ja tylko przypomnę, że największa militarna porażka rosyjska w XIX wieku, czyli wojna krymska, oficjalnym pretekstem do rosyjskiego ataku na Turcję był właśnie spór o opiekę nad miejscami świętymi w Ziemi Świętej, nad różnymi sanktuariami, więc może to jest właśnie początek końca, może od tych miejsc świętych się to zacznie, a mnie przeraża, że niestety tą propagandę rosyjską o rzekomym zakazie chrześcijaństwa czy prześladowaniu chrześcijaństwa w Ukrainie powtarzają tak chętnie, powtarza bardzo wiele osób na Zachodzie i widać, jak to rezonuje chociażby w środowisku amerykańskiego alt-rightu. Szybko Dodać- musimy dodać- dać głos, musimy jeżeli- dać głos Dmytrowi, ponieważ za chwilę wiemy, że Dmytro musi uciec, a Dmytro musi opowiedzieć jedną historię, a później panowie jeszcze 2 słowa możemy przedłużyć tę dyskusję, ale musimy się przenieść z Dmytrem do Charkowa. Proszę, Dmytrze. Tak, ja mam zdjęcie z Charkowa zrobione w 2022 roku, zdjęcie z flagą ukraińską w Charkowie. Dzisiaj my nagrywamy w dniu flagi ukraińskiej. Jest ten dzień i dzisiaj też jest Dzień Charkowa, 370 lat Charkowu. Bardzo ważna data w historii tego niezłomnego miasta i życie Charkowu, żeby następny rok już był rokiem zwycięstwa. Warto o tym pamiętać. Miasto Charków, które cierpi każdego dnia. Wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać z tymi, którzy z Charkowa musieli uciec w czasie wojny, są teraz, mieszkają w Użgorodzie, prowadzą tutaj swoje biznesy, ale cały czas o Charkowie pamiętają. Ja wciąż mam dla Państwa ten materiał, gdzie mieszkanka Charkowa robi takie lalki, motanki. To musimy koniecznie do tego rzeczywiście wrócić. Mieszkańców Charkowa dzisiaj szczególnie pozdrawiamy, ale pozdrawiamy też całą Ukrainę. Dzień Flagi 23 sierpnia, 24 Dzień Niepodległości. To wróćmy jeszcze do tej cerkwi moskiewskiej. Wojtek Jankowski, możesz, Wojtku, zamknąć ten temat. Nie wiem, czy zamknę temat, ale trochę się odniosę do tego, co powiedział Dmytro. Dmytro ma rację w dużym stopniu, to znaczy jest to pewien półśrodek, a wiemy, że papier jest cierpliwy, wiele rzeczy wytrzyma i jeszcze wiele rzeczy może się dziać i pewne struktury przetrwają. To jest z jednej strony, a z drugiej strony to jest niebezpieczne o tyle, że jest to półśrodek, może nie doprowadzić do tego, żeby pozbyć się takiego narzędzia religijnego, narzędzia polityki na terenie Ukrainy skierowanego z Moskwy, to jest po pierwsze, a po drugie, pomimo tego, że może nie być w pełni skuteczne, może PR-owo czy propagandowo być wykorzystane nie tylko przez Moskwę, bo ona wszystko potrafi wykorzystać i wszystko narysować w odpowiednim świetle. On zawsze znajdzie faszystów, satanistów, no i teraz wiemy, że również Żydów, którzy nienawidzą chrześcijaństwa, ale również to, o czym mówił Piotrek, znaczy na Zachodzie to też może być tak wykorzystane, nie jako faktyczny opis sytuacji politycznej przede wszystkim, a nie religijnej, czy kościelnej może, struktur kościelnych i politycznych, a może to być przedstawiane jako prześladowanie religijne, więc tutaj nie śpieszyłbym się z odtrąbieniem zwycięstwa, tak to bym określił.
Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz a propos tego właśnie, co ty mówiłeś, Wojtku, i co mówił Piotrek. Czy warto sobie przypomnieć, jakie argumenty też wykorzystywał między innymi speaker kongresu Mike Johnson. On między innymi, blokując wtedy tę pomoc dla Ukrainy, mówił o tym, że na Ukrainie łamane są prawa chrześcijan, że są dyskryminowani chrześcijanie. I dopiero jego wizyty z pastorami protestanckimi z Ukrainy, protestantami z między innymi Charkowa, Mariupola, kiedy to oni się spotkali, ci chrześcijanie, protestanci opowiedzieli o tym, w jaki sposób się zachowuje armia rosyjska, podawali dowody tych protestantów, którzy zginęli na tej wojnie, zarówno cywilów, jak i wojskowych. Dopiero takie świadectwa były w stanie speakera Johnsona przekonać, więc to jest bardzo wrażliwa sytuacja, bo jednak wolności religijne to jest bardzo ważne. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że cerkiew moskiewska nie ma nic wspólnego z religią. To jest cerkiew Stalina, stworzona w czasach II wojny światowej na potrzebę reżimu komunistycznego, stalinowskiego reżimu i dotychczas ona taka jest. Ta cerkiew na Ukrainie to jest po prostu filia tej cerkwi rosyjskiej. Warto też przypomnieć, że większość Arturze, muszę to powiedzieć. było z Ukrainy. Ale Arturze, to sądzisz, że CIA nie powiedziało tego przywódcom Stanów Zjednoczonych, że to nie jest żadna cerkiew? Myślę, że oni nie mają tej świadomości. Skąd się bierze ta cholerna hipokryzja? Trumpiści nie słuchają CIA. Trump oni po już prostu dawno powiedział, że on nie słucha CIA. Czyli po prostu są tam rosyjskie wpływy i powołują się na argumenty, które są z założenia tak naprawdę głupotą, bo jednak wiedza, podejrzewam, że jednak instytucji w Stanach Zjednoczonych jest taka, że mają świadomość, że to nie jest żadna organizacja religijna, tylko po prostu absolutnie struktura wpływów Federacji Rosyjskiej. Ale masz rację, rzeczywiście, no jest to wykorzystywane. Panowie, musimy przypomnieć o patronite.pl/czarne niebo, o naszym Twitterze, ale jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo o tym też Państwu bardzo często mówimy. Nie ma wyłączeń prądu na terenie Ukrainy i oby tak było, oznacza to, że sytuacja się stabilizuje. Mało tego, zostały dzisiaj podane informacje, że od 25 sierpnia Ukraina będzie mogła eksportować nadwyżki energii elektrycznej, więc sytuacja wygląda na to, że udało się opanować i oby w żaden sposób Rosjanie tego nie zakłócili. I na koniec powracam jeszcze do apelu. Monika Andruszewska wywiozła psiaki z miejsc, gdzie trwa walka, gdzie te psy nie miałyby szansy po prostu przeżycia. Schronisko musiało być ewakuowane. 5 psiaków jest w rękach Moniki Andruszewskiej. Na chwilę uda się prawdopodobnie gdzieś je przetrzymać, ale one muszą trafić do normalnych domów. Monika, która jest kociarą i nie za bardzo przepada za psami, mówi, że te psy są fantastyczne. Proszę Państwa, jeszcze raz, własnego doświadczenia. To przyjaciel niezwykły, wierny i wspaniały i będzie pamiętać całe życie, że uratowaliście Państwo właśnie mu życie. Zapraszamy na stronę Moniki Andruszewskiej. Lech Rustecki tę stronę teraz pokazuje w magazynie Czarne Niebo. To wszystko. Zapraszam też do oglądania i słuchania innych naszych materiałów. Teraz już Państwu mówimy do widzenia.